Dzień dobry kochani, kolejny dzień życia, fantastyczny, kolejna pompa ciepła. Dzisiaj jesteśmy w dwójkę z Mariuszkiem. Mariuszek, przywitaj się z milionami słuchaczy na całym świecie. Siemanko. Ledwo co w sumie wjechaliśmy ze sprzętem, rozłożyliśmy się i dzisiaj kolejna kotłownia, kolejna maszynownia, przepraszam, z pompą ciepła, 100% podłoga, Jotka 9, czyli pompa jednowentylatorowa. Co by mogło się dziać dziwnego, zaskakującego? No nic. Kochani, dzisiaj będzie taki odcinek, dlatego że jesteśmy w dwójkę, dlatego że Karol musi przykładać naprawdę ręce do pracy, jakieś nawijać pakuły, skręcać instalacje. I jesteśmy w nowym budynku. Dawno nie było takiego odcinku, w którym było pokazywane po kolei, co zrobić, jak zawiesić pompę, dlaczego tak ją rozmieścić, jakie złączki ze sobą skręcić, a wiem, że takie odcinki też kochacie, więc dzisiaj będzie troszeczkę z tego dnia pierwszego. Pokażę Wam, jak wygląda instalacja, jak będziemy ją skręcać po kolei, na co zwrócić uwagę przy skręcaniu jednostki wewnętrznej i tego całego sprzętu przy jednostce wewnętrznej. Czy są jakieś pułapki ewentualnie przy łączeniu z instalacją, co warto wykonać, no i co warto wykonać przy łączeniu boilera. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, o to, w którym miejscu się znajdujemy się w okolicach Chrzanowa. Jesteśmy w nowym budynku, powierzchnia chyba coś koło 170 m2, zapotrzebowanie około 6,5-7 kW przy minus 20, dlatego została dobrana pompa ciepła Panasonic High Performance generacji J o mocy 9 kW. Mamy tu 100% podłogówki, nie pamiętam ile jest rozłożona podłogówka, ale podłogówka jest z jakiejś standardowej rury typu PEX, PERT, zwykłe rozdzielacze, przygotowane co prawda pod założenie później siłowników, ale na chwilę obecną będzie tutaj, ta pompa będzie bezpośrednio pchała wodę w podłogę, nie będzie żadnych buforów, ponieważ właściciel zgłasza tutaj, że nie będzie na chwilę obecną robionego żadnego regulacji przepływów, nie będzie żadnego ogrzewania strefowego. I myślę, że tak to zostanie. Troszeczkę tutaj po drodze rozkminialiśmy instalację, bo ktoś inny, no w sumie zawsze tak jest, ale czasem jest to oczywiste, ktoś inny robi instalację hydrauliczną. No my mamy jakoś do tych wszystkich rurek, które tutaj wystają, mamy się nawiązać. Więc trochę przemyśleń też tutaj było. No i też będzie o tym na przykład, czy warto w ogóle sprawdzić sobie, która rura jest która będzie Wam wchodziła górą rozdzielacza, czy to ma znaczenie, dołem rozdzielacza, czy to ma znaczenie, jakiej średnicy powinna być ta rura i w ogóle i w szczególe. Przejdziemy też się na zewnątrz i powiemy, jak posadowić pompę ciepła na fundamencie. Tak, to jest bardzo dobry odcinek, więc zaczynamy nasz wspaniały dzień życia. Entuzjazm. Ok, pierwsze co tutaj przyszliśmy, była tutaj taka wiązanka wszystkich instalacji, które tutaj mamy. Połączone były ze sobą, PEX-em 16, było tutaj dużo trójników. Mieliśmy troszeczkę inaczej tutaj wyglądało, ponieważ te dwie rury z góry i dwie rury z dołu, to są rury od centralnego ogrzewania, zasilanie i powrót do biegi do podłogówki. Były 4 zawory i były połączone ze sobą i połączone z instalacją ciepłej wody rozprowadzoną po domu. Generalnie nie jest tutaj instalacja ani podłogówki, ani ciepłej wody użytkowej, czy tam zimnej wody w całości nie jest zalana. Więc tak to mniej więcej wygląda i zastanawialiśmy się po pierwsze, co za rury nam tutaj wystają. Mniej więcej wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać, że będzie tutaj ciepła woda, że będzie tutaj zimna woda i że będzie tutaj cyrkulacja. I w tym budynku też będziemy wykonywać cyrkulację. Przyłącz między boilerem, a między tą rurką, która tutaj wystaje, bo instalacja, tak jak mówiłem, ona została wykonana wcześniej przez hydraulika, my tutaj w to nie ingerowaliśmy, ale okazało się po drodze, że tą rurę, którą tutaj mamy, widzicie, że zawór jest odkręcony, a woda nam nie leci. Dlaczego? Bo to jest rura, która jest tutaj połączenie między boilerem, a między tą rurą okazało się tak, że tutaj mamy główny przyłącz wody. Ważne, że mamy zainstalowany reduktor ciśnienia, bo bez reduktora ciśnienia no nie byłoby gwarancji na zasobnik.
i niektórzy producenci, większość producentów wymaga, żeby właśnie taki reduktor ciśnienia był i jeżeli takiego reduktora ciśnienia nie macie, to też moglibyście mieć problem, jak zainstalujemy tutaj naczynie przeponowe na cele ciepłej wody użytkowej, że nocą na przykład wzrośnie wam ciśnienie i taki zawór by się otworzył, żeby przeciwdziałać zbyt wysokiemu ciśnieniu, więc warto po prostu reduktor ciśnienia założyć. Tu jest odejście do domku takiego tymczasowego. Tutaj mam odejście wody do garażu, ale nie widzieliśmy jak jest, co te dwie rurki, że tak powiem, sobą reprezentują. Okazało się, że tutaj mamy wyjście, że tak powiem, już za licznikiem wody, zimnej wody i jakbyśmy ten zawór odkręcili, to tutaj zacznie nam siurać woda. A tutaj mamy rurkę połączeniową między tą częścią a tą częścią, czyli doprowadzeniem wody do boilera. Po co coś takiego? Bo właściciel jeszcze tutaj zastanawia się, ale najprawdopodobniej do iluś lat będzie wstawiona tutaj też stacja zmiękczająca wodę. Zostawił sobie taką furtkę. Na chwilę obecną przerobimy to tak, że zrobimy tutaj taki mostek, żeby ta zimna woda była doprowadzona do boilera. Z ważnych informacji na tym etapie standardowo robimy raczej tak, że spust wody z boilera jest automatycznie dopustem wody do instalacji CO. Jeżeli będzie tutaj zmiękczacz, to wtedy nie moglibyśmy czegoś takiego zrobić. Do instalacji, powiedzmy, jeżeli jest o dobrych parametrach, jesteśmy w stanie do instalacji CO dopuszczać wodę kranową, ale ta woda musi być przed zmiękczaczem. Dlaczego? Bo woda w zmiękczaczu przechodzi przez te złoże jonowymienne, ma bardzo dużo jonów sodu, z tego co kojarzę, zwiększa jej się przewodnictwo elektryczne. Ona jest miększa, ale niestety działa korozyjnie na elementy na przykład ze stali nierdzewnej. Tutaj w środku mamy z różnych materiałów instalację wykonaną. Mogłoby się okazać, że padnie Wam na przykład w pompie ciepła wymiennik i potem Panasonic jako gwarant nie przyzna Wam gwarancji na takie urządzenie, bo jest woda złej jakości. No i oni otwarcie mówią, nie można po prostu z solniczki stacji zmiękczającej wpuszczać wody. Więc właściciel tutaj się łamie nad tą stacją do zmiękczania. Na razie robimy to tak, że normalnie połączymy to. Tutaj zrobimy sobie dopust z kranika, ale w protokole uruchomieniowym, już rozmawialiśmy na ten temat z właścicielem, zaznaczamy, że jeżeli będzie ta stacja do zmiękczania zainstalowana, trzeba będzie tutaj z zimnej wody przed zmiękczaczem doprowadzić jeszcze rurę osobną do dopuszczania wody do instalacji, więc na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o cyrkulację, jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to tutaj nie ma zbyt wielkich przemyśleń, po prostu tą rurkę trzeba będzie połączyć z tym miejscem i tą rurkę trzeba będzie połączyć z pompką i z wejściem do cyrkulacji, które macie tutaj. Jak to zrobimy i jakie tam elementy będą i co warto jeszcze tutaj podłączyć przy boilerze, to za chwilkę. Jeżeli chodzi jeszcze o boiler, warto zwrócić uwagę, tutaj mam akurat boiler z Galmetu, boiler, który ma dwie wężownice. Jest to boiler taki, w którym jeżeli połączymy jedną wężownicę z drugą wężownicą, bo tutaj mamy tak, mamy wyjście ciepłej wody, zasilanie wężownicy, mamy górnej, mamy powrót z wężownicy górnej, zasilanie wężownicy dolnej i powrót z wężownicy dolnej. W naszym przypadku będziemy się podłączać w to miejsce, jeżeli chodzi o powrót. Te dwa miejsca, czyli to zasilanie wężownicy dolnej i powrót z wężownicy górnej połączymy sobie rurką, taką elastyczną harmoniką GEBO. To będzie dopiero wykonywane w dniu jutrzejszym. I tutaj podłączymy zasilanie. Po co to zrobimy? Żeby uzyskać odpowiednią powierzchnię wymiany, bo jeżeli byśmy podłączyli się do wężownicy tylko górnej albo do wężownicy tylko dolnej, mielibyśmy zbyt małą powierzchnię wymiany wężownicy, zbyt małą powierzchnię wymiany ciepła i grzanie takim boilerem byłoby po pierwsze zażynające dla pompy ciepła, bo ona musiałaby chodzić na dużo wyższych parametrach. Po drugie, przy końcu nagrzewania temperatura wody w wężownicy byłaby bardzo wysoka i bardzo mała różnica między zasilaniem wężownicy a powrotem wężownicy. Nie byłoby odpowiedniego odbioru ciepła przez zasobnik.
Więc trzeba stosować taki zasobnik, który ma odpowiednią powierzchnię wymiany wężownicy. Oczywiście możecie stosować zasobniki, które mają jedną wężownicę i z Galmetu też są takie zasobniki, ale ten zasobnik z tego co kojarzę po prostu był tańszy, a nie ma problemu, żeby zrobić taki bypass i niczym on się, że tak powiem, dla użytkownika nie będzie różnił. Ok, co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Galmet i jeżeli chodzi o inne marki, jeżeli macie w zestawie dołączone coś takiego, albo macie takie ostrzeżenie, jak tutaj, co trzeba stosować? Łączniki dielektryczne, czyli łączniki plastikowe, które wkręcacie bezpośrednio w boiler, po to, żeby odizolować go od reszty instalacji, po to, żeby po pierwsze nie korodowało na tym styku na przykład jakiegoś zaworu z emalią i z tą częścią gniazdem boilera, gwintem w boilerze, a po drugie, żeby odseparować też go elektrycznie od reszty instalacji. To jest wymóg producenta. Wymogiem też jest sprawdzanie anody magnezowej, którą mamy tutaj od góry pod tym wiekiem. Czy panie Mariusz, kojarzysz pan, co ile trzeba kontrolować tą anodę? Pisze na tym chyba co 1,5 roku. Co 1,5 roku. Chyba też kojarzysz, że co 18 miesięcy masz? Co 18 miesięcy trzeba kontrolować, czy ta anoda jeszcze jest, czy ta anoda nie jest. Anoda magnezowa jest po to, że ona jest z magnezu, czyli z metalu, który jest o niższym potencjale elektronowym niż wszystko inne, co jest w środku. I jeżeli cokolwiek miałoby być zżarte, to pierwsze zeżre tą anodę magnezową, a dopiero potem zacznie żreć cokolwiek innego. To jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. Na to warto zwrócić uwagę przy zasobniku, a resztę rzeczy będzie, jak będziemy już tutaj montować osprzęt i wtedy wam to opowiem. Jeżeli chodzi o to, jakiej średnicy rury należy wykonać, teraz macie tabelkę, jakich średnic głównych musimy się trzymać, jeżeli chodzi o Panasonica. I to nie są wytyczne tylko odnośnie Panasonica, to są wytyczne, można powiedzieć, od większości pomp ciepła, po to, żeby zachować odpowiednie prędkości wody w rurach, żeby ta woda też nie pędziła za szybko, nie wypłukiwała wam na przykład kolan, jeżeli kolana by były jakieś na przykład z miedzi, i po to, żeby rury nie stwarzały zbyt dużych oporów dla pompy, która musiałaby podciągać moc elektryczną pompy obiegowej, tak, po to, żeby przepchać w tą wodę w odpowiedniej ilości litrów. Tutaj, jeżeli chodzi o instalację, zarówno jeżeli chodzi o dół, czyli te dwie rurki zasilanie i powrót, wykonane są z PEX-a 32, góra tak samo wykonana jest z PEX-a 32. I powiem wam tyle, jeżeli chodzi o tą pompę, to bez problemu, nawet jeżeli by było tak, że stąd by wychodziły dwie rury, zasilanie i powrót 32 takim PEX-em i dopiero potem by było rozgałęzienie, to spokojnie ta pompa ciepła i przepływ, który tutaj macie tabliczkę znamionową od tej pompy ciepła, bez problemu na takiej rurze, jeżeli nie mamy zbyt wiele zawijasów, nie mamy zbyt wiele złączek, które jakby nie było, różne są. Ta w sumie nie ma jakiegoś strasznego przemężenia, ale są takie złączki, szczególnie metalowe, mosiężne, które mają tutaj bardzo duża średnica rury jest na zewnątrz, a mała średnica rury wewnątrz. Jeżeli tych złączek nie byłoby bardzo dużo, to spokojnie na takiej pojedynczej parze rurek 32 by to śmigało. Więc jeżeli ta średnica jest większa sumarycznie, no bo mamy 32 na górę, 32 na dół, to bez problemu da sobie to radę. Część instalacji tutaj wykonamy tak, że to co wystawało nam, ściągnęliśmy te zawory, będziemy przerabiać jeszcze tą instalację, która jest tutaj powrót na dole. Wykonamy ją w technologii, która jest dla nas najbardziej wygodna, w technologii stali zaprasowywanej, czyli takie złączki. Jest to stal wysokowęglowa, ocynkowane jest to po zewnątrz, nie ma ocynku w środku, tak samo jeżeli chodzi o rurki, nie mają ocynku w środku, tylko mają ocynk po zewnątrz. Podchodzimy potem tutaj z taką maszynką, tak, zagniatam, zaprasowujemy i gra, i buczy, i ten system jest szczelny, jest szybki, umożliwia nam naciągnięcie izolacji na wszystkie
na wszystkie te rury przed zaprasowywaniem, przed doszczelnieniem i dopiero potem tylko ściągamy sobie, którą złączkę chcemy zaprasować, ściągamy sobie, marszczymy Freda, tak, podchodzimy, ciach, zaprasowujemy, no i mamy tą instalację skończoną, ciach, nasuwamy potem sobie otulinę i wszystko ładnie wygląda. Nie mamy problemu takiego, że te wszystkie izolacje są na przykład porozcinane. System podobny tak jak tutaj, bo tutaj też zostały użyte, popatrzcie, złączki. Mamy tu rurę 32 i jest ona potem, złączka tutaj była taka przejście na gwint, złączka, która jest zaprasowywana. Na co należy zwrócić uwagę? Porozkręcaliśmy sobie w rozdzielaczach, może podejdę. Popatrzcie, jesteśmy przy rozdzielaczu, porozkręcaliśmy sobie przy rozdzielaczu, najpierw mieliśmy zakręcony zawór od powrotu. Rozkręciliśmy sobie tutaj półśrubunek od zasilania. Zasilanie było otwarte. Rozchyliliśmy ten rozdzielacz, żeby rozłączyć rurkę PEX-a, tą doprowadzającą do rozdzielacza. Mariusz dmuchnął w jedną rurkę. Wyleciało nam tutaj powietrze, dmuchnął w drugą rurkę. Druga rurka, dlatego że była zakręcona, nie wyleciało powietrze, tylko no, kompresowało się tam i nie mógł tego przepchać. Wiedzieliśmy, że ta rurka to jest zasilanie, a ta rurka to jest powrót. Sprawdziliśmy to, czy to się nam zgadza, tak jak te rurki wychodzą w maszynowni, czy rurka zasilanie ta z dołu, z rurką z góry zasilanie się zgadza. Wszystko nam się zgadzało. Dlaczego warto na to zwrócić uwagę? Bo jeżeli byście zrobili na odwrót, czyli tutaj byście podłączyli powrót, a tutaj podłączylibyście zasilanie, to niestety, jeżeli macie rotametry, czyli takie fiolki plastikowe, czy takie fiolki szklane, raczej to będzie plastik. Jeżeli macie takie rotametry na swojej instalacji, jeżeli podłączylibyście pompę, po prostu zasilanie i powrót byście pomylili, to wtedy te rotametry będą Wam się zamykały, będą zamykały przepływ, jeżeli nie będzie woda płynąć w normalnym kierunku. Więc czegoś takiego nie robimy. Jak rozpoznać w ogóle, co jest zasilanie, a co jest powrotem? Najczęściej we wszystkich belkach, bo może być różnie, są różne systemy. Tutaj akurat zasilanie jest wejście górą, powrót jest wejście dołem. Jak to rozpoznać? Najprościej na dole będziecie mieli albo takie kurki jak od grzejnika, czasem są to plastikowe zaślepki, na przykład koloru niebieskiego, a na górze najczęściej będziecie mieli rotametry. Może być to też, tak jak mówię, ze sobą zamienione, bo są różne systemy. I tak to mniej więcej wygląda. Na to należy zwrócić uwagę i tak należy sprawdzić sobie normalnie gębową, można dmuchnąć w dwie osoby, sprawdzić, czy tutaj powietrze leci i wiecie wtedy, co jest zasilaniem, a co jest powrotem. Są mądre rzeczy jeszcze w tym świecie. Kończąc już te mądrości dnia pierwszego, warto powiesić jednostkę wewnętrzną. Akurat tutaj ona jest montowana, najpierw się montuje blachę do ściany i na tej blasze po prostu się wiesza tą jednostkę. Trzeba to zrobić tak, żeby to było stabilnie przymocowane do ściany i też tak samo na dole tutaj macie taką blachę. I też tą blachę trzeba przed nałożeniem jednostki wewnętrznej już na swoje miejsce, też trzeba ją przymocować i przykręcić jednostkę wewnętrzną do blachy. Dlaczego? Dlatego, żeby to się stabilnie trzymało, a żeby nie było takiej możliwości, że ktoś podejdzie, nie wiem, podeprze się tutaj do góry i ta jednostka wewnętrzna Wam odpadnie. Jeżeli chodzi o połączenie, już Wam mówiłem, jak sobie tutaj sprawdzić. Jak to będzie wyglądało, to myślę, że najsensowniej będzie, jak dopiero pokażemy Wam to po zbudowaniu tej instalacji i wtedy sobie to prześledzimy. Z rzeczy, które jeszcze należy wykonać przy jednostce wewnętrznej, tutaj wygląda to troszeczkę inaczej niż widzieliście na większości filmów. Na większości filmów widzieliście, że było tutaj jakieś przyłącze, że był tutaj jakiś zawór i że w tym miejscu był separator i dopiero instalacja rozchodziła się na powrót do na przykład boilera i na powrót do instalacji centralnego ogrzewania, czy tam do bufora, w zależności jak ona była zbudowana. Jeżeli chodzi o to urządzenie, jeżeli chodzi o nowe instalacje, w których mamy w 100% podłogówkę, to w generacji już J, w generacji K, w generacji L pomp ciepła z Panasonic nie potrzebujemy stosować żadnych dodatkowych separatorów. Można to zrobić, to jest dodatek, ale za ten dodatek trzeba dodatkowo zapłacić.
Tutaj w środku macie wbudowany filtr, jak potem Wam go pokażę. Po odkręceniu dwóch śrubek, które tutaj mamy, ściągamy i jesteśmy w stanie dostać się do takiego filtra, który jest na klipsach zamontowany. Filtr, który jest bardzo gęsty i dodatkowo ma wkładkę magnetyczną. Jeżeli chodzi o pompy ciepła starsze generacji H, czyli wszelakiej maści T-cupy, czy też generacji H dwuwentylatorowa pompa 9 o zasilaniu na przykład 3-fazowym, tam trzeba dodatkowo, przynajmniej na wejściu, jeżeli nawet montujemy taką pompę do nowych instalacji, zamontować filtr z wkładką magnetyczną. Przynajmniej, a najlepiej zamontować też separator zanieczyszczeń, czy tam separator combo, tak jak montujemy separator zanieczyszczeń i separator powietrza. Więc to warto zrobić i to trzeba ogólnie zrobić w różnych aplikacjach. Tutaj nie potrzebujemy dodatkowego żadnego filtra, bo mamy ten filtr z wkładką magnetyczną. Co my tutaj stosujemy? Stosujemy także zarówno na zasilaniu, jak i na powrocie. Stosujemy takie półśrubunki, są to półśrubunki do wodomierza. Dlaczego tak? Ponieważ tutaj nakrętkę wtedy mamy na 6/4 cala, dobrze mówię Pani Mariusz? No 1,1/4 cala, tak? A tutaj mamy z drugiej strony przyłącze jednocalowe i to przyłącze jednocalowe bez problemu nam wystarcza. Jest na tyle duże, żeby uzyskać odpowiednie przepływy i takie zawory nie przewężają na tyle tego przepływu, żeby był za mały. Wręcz w większości instalacji, we wszystkich instalacjach ten przepływ jest większy niż optymalny, niż wymagany minimalny i niż optymalny. Więc jesteśmy w stanie spokojnie tak to uzyskać. Co jeszcze tutaj mamy? Po drodze mamy kolano mosiężne. Tutaj mamy zawór z Afrizo, zawór przełączający, który będzie nam przełączał między ciepłą wodę, no bo funkcja, raczej pompa jest w stanie działać w jednej funkcji naraz. Albo grzeje nam ciepłą wodę użytkową, jeżeli skończy grzać ciepłą wodę użytkową, bo to jest priorytetowe, grzeje nam centralne ogrzewanie. Zawór, jeżeli chodzi o zawór Afrizo, bo też się pytacie często gęsto w komentarzach, to jest taki zawór, macie tutaj oznaczenie AZV643. Jest to zawór o dużym przepływie i jest to zawór taki, do którego podłączacie niebieskim i brązowym kablem, czyli brązowym L-kę na stałe, niebieskim N-kę na stałe, czy neutral na stałe, a czarnym, jeżeli podacie fazę, on się przekręci w jedną funkcję, na przykład grzanie boilera, zależy się jak to macie skonfigurowane, w którą stronę, a jeżeli ściągniecie fazę, to on się przekręci w drugą stronę. Mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o połączenia, które tutaj mamy, zawsze jest tak, jeżeli montujecie sobie pompę ciepła, że ta pompa musi mieć zawory umożliwiające odcięcie pompy ciepła od instalacji. W naszym przypadku te dwa zawory mamy tutaj, bo nie mamy żadnych dodatkowych separatorów, żadnych dodatkowych filtrów z składką magnetyczną, więc te zawory wylądowały obok siebie. Fajnie, że mamy tutaj półśrubunki, bo możemy tą pompę, ewentualnie jakbyśmy sobie odcięli instalację, możemy na półśrubunkach potem pompę odkręcić, nawet ją zdemontować. Nie wiem, zdarzyła się awaria, włożyć inne urządzenie, podłączyć z powrotem tutaj, uzupełnić wodę, tak, i śmiga sobie dalej. Ok, co warto jeszcze zrobić? Warto zrobić, żeby te wszystkie połączenia, które tutaj mamy, były możliwie demontowalne. Czyli jeżeli przyjdzie Wam na przykład wymienić zawór, bo się zepsuje, zatnie się mechanicznie i będzie ten element do wymiany, to popatrzcie, w naszym przypadku mamy tutaj półśrubunek. To mamy poskręcane tylko na sztywno. Tutaj jesteśmy przykręceni na sztywno, ale tutaj mamy kolano, które jest zakończone czymś takim. Jest to kolano typu Connect, czyli tutaj wkładamy rurkę stalową, w naszym przypadku stal 28, tak? Ale zawsze jesteśmy w stanie tą nakrętkę odkręcić i możemy tą część, ten zawór zdemontować, odłączyć od reszty instalacji, która będzie szła do boilera. I z tej strony też mamy zawór, który jest z półśrubunkiem,
czyli też jesteśmy w stanie zakręcić instalację, która będzie szła do centralnego ogrzewania, będzie to połączone tutaj, odkręcić tutaj i popatrzcie, rozkręciliśmy tu, rozkręciliśmy tu i ten zawór jesteśmy w stanie wymienić, rozkręcić to sobie i włożyć nowy zawór, jeżeli wystąpiłaby jego awaria. Chłopaki jeszcze robią tak instalację, bo można by było troszeczkę na przykład w niektórych miejscach poprzyoszczędzać na zaworach. Zawsze robimy na tej zasadzie, że jeżeli chodzi o wężownicę od boilera, to ona zawsze zakończona jest w naszym przypadku zaworami na zasilaniu i zaworami na powrocie. Dlaczego? Po to, żeby nie było pierdzielenia, że jeżeli by była na przykład, nie wiem, wyszłaby jakaś nieszczelność chociażby na tych złączach dielektrycznych, czasem to się zdarza, jak jest źle podwinięte, coś nie siądzie, tak? To wtedy odcinamy tylko tutaj. Popatrzcie, jak to jest zrobione, że tutaj mamy też zrobiony półśrubunek, tak, żebyśmy mogli to rozłączyć, czyli zakręcamy dopływ, to co mamy ciśnienie od instalacji, odkręcamy sobie półśrubunek i boilerem jesteśmy w stanie wyjechać. I wszystkie przyłącza generalnie, które tu będą, za chwilę to zobaczycie, w dniu drugim, a dla Was to będzie za ileś tam minut, właśnie są wykonane w ten sposób, żebyśmy mogli odłączyć całą część instalacji i tym boilerem ewentualnie wyjechać, bo też może się zdarzyć, że na przykład ten boiler Wam padnie i będziecie chcieli wymienić go na przykład na drugi taki sam i wtedy jest to jak najbardziej możliwe. Przekręcacie wtedy tylko te rzeczy, które są przykręcone do boilera i gra i buczy. Jeżeli chodzi o ten moment instalacji, to myślę, że wszystko. Jeżeli chodzi o zasilanie i wszystkie instalacje, które tutaj są, właściciel powiedział, że wszystkie instalacje w kotłowni są, czy tam w maszynowni są wykonane natynkowo, czyli są prowadzone w korytach, czy to plastikowych, czy to w korytach metalowych i nie mamy żadnych rur i żadnych kabli tutaj położonych w ścianach. Na to też należy zwracać uwagę, jeżeli montujecie jakieś na przykład uchwyty, czy jeżeli chcecie na przykład wyciąć jakąś bruzdę, bo chcecie schować rurę w ścianie. Sprawdźcie, zweryfikujcie najpierw, czy nic tam w ścianie nie siedzi i dopiero potem tnijcie albo wierćcie dziury. Kochani, jeszcze koniec dnia pierwszego, co udało się dzisiaj zrobić. Nie będziemy w trudach i znoju tutaj jeszcze trwać, ponieważ jest jeszcze dzień jutrzejszy na skończenie tej instalacji i spokojnie, robiąc system zaprasowywanym, jeżeli macie prosto blisko boiler, jeżeli macie blisko wpięcie do instalacji centralnego ogrzewania, nie ma tutaj bufora, to spokojnie taką instalację w 2 dni idzie zrobić, nawet jak widzicie z cyrkulacją. Co my tutaj mamy? No, została zbudowana instalacja, jeżeli chodzi o odnośnie hydrauliki do wężownicy, do bufora. Wszystko jest zrobione tak, żeby tutaj jakieś kąty trzymać i odległości od ściany. Trzeba było troszeczkę zrobić mijanek, tak jak tutaj macie na przykład minięty powrót z zasilaniem. Przyjęliśmy jakąś bazę, za bazę jeżeli chodzi o powrót przyjęliśmy poziom, żeby kolano, które wychodzi od boilera, było w linii prostej i tą odległość, którą mamy tutaj od ściany, zachować też w tym miejscu. Od tego miejsca zostało to kolanem 45 stopni do trójnika, który tutaj mamy wstawiony, który rozdziela nam wodę na powrót z góry i dołu. Ten trójnik został przekręcony pod skosem, tak. Tutaj zostało wstawione kolano 45 stopni, no i wyszliśmy na tą docelową odległość od ściany. Tak samo jeżeli chodzi o to rozwiązanie, czyli o powrót do pompy, już który mostkuje się powrót z grzania ciepłej wody, z boilera, z mężownicy i z centralnego ogrzewania. Też tutaj mam odejście 45 stopni. Pamiętasz, co tutaj było, Maryś, wrzucone? Czy tutaj było jednokielichowe, czy dwu? Tutaj było jednokielichowe po to, żeby było bliżej, a tutaj chyba jest kolano dwukielichowe, tak? Bo jest troszeczkę dalej, więc jeżeli macie jeden i drugi rodzaj kolan, i to nieważne w sumie w jakim będzie to systemie, czy to będzie w lutowanym, czy to będzie w systemie jakimś z PP, tak? To możecie troszeczkę tutaj porzeźbić i powalczyć z odległościami od ściany, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi i wyglądało. Jeżeli chodzi o odejście od zaworu trójdrożnego, o zasilanie, to wygląda to tak, nic prostszego, prosto w dół, kolano do ściany, kolano w bok, no i wejście
do tej rury, którą połączył Mariusz górne ogrzewanie z dolnym ogrzewaniem. No i tyle. Tutaj mamy przejście zastosowane, ale to już widzieliście. Z ważnych rzeczy jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o wyjście z rury, widzicie, że tutaj też były dwa kolana zastosowane, 45 stopni, po to, żeby ta rura była w poziomie, w odpowiedniej odległości od ściany, żeby ta rura była w poziomie. Jeżeli chodzi o boiler, to tak jak Wam mówiłem na początku, należy to wszystko tak zakończyć, najlepiej to wszystko tak zakończyć, bo tego zaworu jakby chcieć oszczędności robić nie trzeba dawać, ale jeżeli macie zawór po tej stronie, po stronie pompy ciepła, to jesteście w stanie zakręcić ten zawór i spuszczając tylko wodę z wężownicy odkręcić boiler. No dobra, jeżeli chodzi o odnośnie boilera ogólnie, jeżeli macie jakiekolwiek półśrubunki tutaj, czy to będzie na zaworze, tak jak jest to zrobione, akurat tutaj nie mamy tak zrobione, ale może być zawór z półśrubunkiem, albo może być półśrubunek i dołączony do tego zawór. Obojętnie jakie rozwiązanie macie, to jesteście w stanie potem odjechać boilerem. I może być to na wypadek, tak jak mówiłem, awarii, albo na wypadek jakiegoś remontu. Chcielibyście wymienić płytki, chcielibyście zrobić płytki na ścianie, wtedy takim boilerem możecie odjechać. Ważne co? Jeszcze w najwyższym punkcie, żeby nie pierdzielić się potem z uruchomieniem takiego układu, bo pompa, jak ją uruchomicie, nawet w funkcji odpowietrzania, bardzo ma duże obroty pompy obiegowej, wiele litrów już przez siebie przerzuca, ale woda, którą wyrzuca, leci nam do zaworu, leci nam tą rurą, przez całą wężownicę, która jest bardzo długą rurą zwiniętą tutaj w zasobniku, leci do samego dołu i wraca sobie tędy. I tutaj się obieg zamyka. No i można by powiedzieć spokojnie, przecież ten pęd wody wyprze nam powietrze, ale powietrze jest lekkie i powietrze ma tendencję, żeby osadzało się na ściankach, powietrze ma tendencję, żeby unosiło się do góry. Jeżeli chcemy zwalczyć powietrze nurtem wody z góry, może być ciężko i to jest długotrwałe. Czasem zdarzają się, że pompa chyta błędy przepływu, a jeżeli wrzucić sobie odpowietrznik, czy wrzucicie tutaj sobie jakiś zawór, obojętne co, jesteście w stanie uzupełnić, napełnić do ciśnienia pracy pompę ciepła, odkręcić sobie odpowietrznik, czy odkręcić sobie zawór, wypuścić powietrze. Grawitacyjnie ono powinno w większości Wam tutaj wylecieć i nawet jeżeli po trybie odpowietrzania i jeszcze coś słyszycie w wężownicy, wyłączacie pompę, woda staje, ileś powietrza znowu Wam wyjdzie i wypuszczacie je w tym najwyższym punkcie. Coś chcesz jeszcze dodać, Panie Mistrzu? Zapraszamy jutro. Ciąg dalszy. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy. Dzień drugi. Dzisiaj zaczynamy z grubej rury, czyli od montażu agregatu. Wczoraj tego nie udało się zrobić, bo skupiliśmy się na postępach w środku. A dlaczego nie ruszyliśmy agregatu, nie montowaliśmy agregatu, to powiem jak wejdziemy do środka. Dobra, teraz na szybkęsa, bo nie ma co tutaj biadolić, jest piątek, piąteczek, trzeba skończyć szybciej. Z Mariuszem przynieśliśmy agregat na fundament, który został przygotowany przez klienta. Ten fundament, nie wiem z czego to jest zrobione. Wygląda jak z jakichś elementów, które są do robienia palisad, obrzeży czy czegoś takiego. Elementów, które są puste w środku i które zalewa się betonem. Generalnie jeżeli chodzi o wykonanie jakiejś takiej ławy, jak tutaj jest zrobiona, na to postawienie elementów takich, spokojnie ten ciężar myślę, że został tutaj rozłożony równomiernie, więc można coś takiego wykonać i nie będzie problemu takiego, że po latach eksploatacji ten fundament gdzieś się tam gibnie. Tym bardziej, że wszędzie tutaj mamy, popatrzcie, jakie piękne, wciągające off-roadowe po prostu błotko. Bo powiedzmy, że mamy zrobiony stabilny fundament. Warto przed wykonaniem fundamentu, jeżeli jeszcze nie macie agregatu, ściągnąć sobie wymiary, czy to z katalogu, czy z dokumentacji od danego urządzenia lub spytać instalatora, od którego bierzecie sprzęt, jakie są wymiary, jaki jest rozstaw od nogi do nogi, jaki jest rozstaw odtąd dotąd. Ewentualnie co Was jeszcze może interesować, na jakiej wysokości wychodzą przewody, po to, żebyście na przykład nie mieli potem zjazdu takiego przewodu
przewodami, że sobie zrobicie gdzieś dziurę poniżej, na jakimś wcześniejszym etapie niż jest wykonany fundament, więc na te rzeczy warto zwrócić uwagę. W naszym przypadku będzie tak, że ja się zaraz wezmę za wiercenie otworów, już sobie to oznaczyłem. Agregat jest równo ustawiony od jednej do drugiej strony, równo tutaj od przodu fundamentu i jeżeli o to chodzi, do czego w ogóle bazować, tak? Jeżeli nie mamy żadnego fundamentu wykonanego, stawiamy na przykład urządzenie na krawężnikach, to proponuję Wam co zrobić? Proponuję zmierzyć sobie odległość od gotowej elewacji albo od ściany do początku krawężnika. Dopiero potem zobaczyć, ile Wam zostaje luzu od przodu, od tyłu urządzenia. Przynajmniej powinno być to 2-3 cm, żeby podczas wiercenia i podczas skręcania potem Wam te krawężniki czy cokolwiek innego, jakikolwiek fundament, który wykonacie, żeby on nie popękał. Warto co jeszcze zrobić? Warto zrobić, jeżeli jesteście na etapie takim jak my, jeżeli chodzi o dziurę, zrobić ją tak, żeby ona była wyżej względem zaworów, żeby, popatrzcie, te zawory też wychodzą tak, że to jest pod lekkim skosem. My sobie pójdziemy tutaj troszeczkę do góry. Dlaczego do góry? Bo nawet jeżeli będzie nam zacinał jakiś tutaj deszcz, jeżeli spadnie na te przewody, to nie będzie to naturalnie wciekało i podciągało tam do elewacji, tylko będzie spływało sobie w dół. I co? I zrobić tak, żeby zrobić jakieś dłuższe wiertło, wziąć albo przerzucić to jakąś poziomicą, czymś prostym, pod kątem prostym, przerzucić sobie ten wymiar tam na ścianę, po to, żeby też te przewody szły w linii. Oczywiście można by było ten otwór zrobić tam, wywinąć przewody, ale pamiętać o tym, żeby one były dalej ze spadem. Jeżeli chodzi o przykręcenie agregatu, czy musimy to zrobić czymś masakrycznym i tak dalej, czy są jakieś przepotężne kołki, dyble potrzebne? Nie, wystarczą takie kołki, tutaj są kołki na 12. Ważne, żeby, nie nawet o to chodzi, żeby były one z jakieś bardzo długie. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o kołki, to element, który trzyma w ścianie, nieważne czy to jest kołek taki krótki, czyli jakieś 6 cm długości, czy to jest kołek, który ma na przykład 20 cm, czy tam 30 cm długości, rozpiera się tylko tak naprawdę w takim kołku 5-6 cm na końcu i cała ta przestrzeń, która jest wcześniej, ona po prostu w żaden sposób nie trzyma, robi nam tylko jako dystans. Jeżeli weźmiecie dobre kołki z dobrego materiału, czyli koszulka na przykład z nylonu chyba, nie najtańsze kołki, to będzie się to dobrze trzymać. Popatrzcie ogólnie, ile mamy materiału, który jest calizną. Mamy tutaj gdzieś około 5 cm grubości, więc przyjdzie nam jakaś podkładka gumowa. Podkładki nie wiem gdzie mam, pokażę Wam zaraz. Wyciągnę z kieszeni może, o, bo też pompę położymy sobie na takich wibroizolatorach. Jest to jest to taka mata, jak ja to mówię, zmielone opony. Jest to taka mata, którą stosują w wentylacji do kupienia na metry. Jest to w takich rolach o szerokości 1 metra. Tniecie to sobie na wymiar, podkładacie pod urządzenie i to spokojnie wystarczy, żeby zapewnić Wam wibroizolację i żeby też ten ocynk, który jest tam na nóżkach, żeby on się, czy jakaś farba, czy cokolwiek innego będzie na Waszych nóżkach od pompy ciepła, żeby on się nie zdzierał. Oczywiście co można dać? Można dać gotowe wibroizolatory, czyli taka baryłka gumowa, teraz widzicie to na ekranie, montażysta ładnie Wam wstawił, która ma szpilkę do góry, która ma szpilkę do dołu. Wtedy trzeba by było w takim fundamencie wywiercić dziurę i najlepiej zabić tam takie tulejki rozprężne, albo mosiężne, albo tulejki stalowe, w zależności też z czego wykonacie taki fundament. Warto co? Ściągnąć sobie osłonę, akurat w takich agregatach z Panasonica, tych mniejszych, bo ta osłona tutaj wystaje, odstaje tak i przeszkadzałaby Wam po pierwsze, nawet nie w wierceniu, bo agregat będziemy do wiercenia przesuwać, ale przeszkadzałaby Wam potem w skręcaniu lub moglibyście ją uszkodzić. Nie ma co tutaj przedłużać, mamy wszystko przygotowane, wszystko mamy poznaczone. Teraz poprzesuwam sobie agregat, wywiercę, zamontuję go i pokażę Wam na koniec, jak to wyszło. Kochaneczki, teraz szybki look po montażu, jak to wyszło i na co zwrócić tutaj uwagę, jakie przemyślenia Karola naszły. Co mamy? Mamy już zrobioną dziurę, mamy już zrobiony otwór, może tak bardziej technicznie, popatrzcie, w ślad tego jak idą przewody, żeby te przewody freonowe szły sobie w ścianę. Niestety starają się wiercić bardzo powoli,
ale wypadła trochę większa dziura, trochę większy otwór tutaj. Obłamało się, no bo jest to na rancie pustaka. Tak jak Wam powiedziałem, jest to wszystko ze spadem w kierunku do agregatu, po to, żeby jeżeli będzie Wam zacinać jakaś woda, to żeby ona ściekała w tą stronę, a nie podciekała do budynku. Agregat już weźmy sobie poziomicę i lecimy. Z ważnych rzeczy, to co Wam powiedziałem, trzeba włożyć tutaj jakieś wibroizolatory. Wystarczy taka taśma jak tutaj jest. Jeżeli coś, możecie te wibroizolatory w postaci baryłek też włożyć, też będzie spełniać swoją rolę. Ostatecznie zamontowałem agregat na trochę dłuższych kołkach, tak żeby trzymało się to do tego podłoża, które jest niżej, bo niestety zaczęło się to delikatnie ruszać. No ale mamy warunki jakie mamy, trzeba było coś z tym zrobić. Generalnie agregat został wypoziomowany. Tutaj jeszcze pod nóżkę poszły podkładki, żeby podnieść nieco tą stronę i troszeczkę teraz o tym wypoziomowaniu. Popatrzcie, u mnie akurat agregat jest ustawiony w płaszczyźnie w poziomie i jeżeli Wasz agregat ustawiony jest w poziomie, jest jak najbardziej ok. Jeżeli Wasz agregat tą stroną jest ustawiony nieco wyżej, jest jak najbardziej ok. Ogólnie agregaty najcięższe są po tej stronie, bo po tej stronie macie sprężarkę, ta strona jest lekka, bo po tej stronie jest tylko wymiennik i mają tendencję do tego, żeby po jakimś czasie, jeżeli macie tutaj coś sprężystego, żeby osiadały. Więc jeżeli będzie nawet troszeczkę wyżej, nie ma problemu, jest ok. I drugie co? Ogólnie wszystkie otwory od stacji skroplin, które macie tutaj, którym wycieka woda, są zlokalizowane w kształt wymiennika, w literę L, tak jak idzie wymiennik, jeżeli chodzi o Panasonica i jeżeli chodzi o większość pomp ciepła. Tutaj macie jeden otwór, którym wycieka woda. Tutaj ten otwór drugi, trzeci i otwór czwarty. Tak dokładnie jak idzie wymiennik. Więc jeżeli agregat jest pochylony troszeczkę ze spadem na tamtą stronę, czy w tamtym kierunku, jest ok. Jeżeli, i to Wam pokażę, ktoś powie, że jest bardzo źle i niedobrze, już z tym nie walczyłem, mamy lekki odchył, dokładnie ten odchył wynosi tyle od pionu, czyli jakieś pół centymetra górą agregat jest położony na ścianę i można by było się przywalać, że to jest źle i ja Wam powiem, że to wcale nie jest źle i to wszystko będzie działać. Nie będzie to wpływało jakoś, nie wiem, rażąco na wybicie amortyzatorów, głośność pracy agregatu i tak dalej, a woda będzie miała łatwiej spływać. Dlaczego? Powiedziałem Wam, jak są zlokalizowane otwory. Ok, ta taca jest profilowana, ale jeżeli byście zrobili zaś nagięcie agregatu, powiedzmy w poziomie, jest ok, ale jeżeli byście zrobili nagięcie agregatu w tym kierunku górą, co by się mogło wydarzyć? Że woda zamiast iść do odpływów leciałaby w tą stronę, tutaj by się Wam gromadziła, bo tutaj popatrzcie, nie macie żadnych odpływów skroplin, no i mogłaby zamarzać, uszkodzić, nie wiem, zablokować, uszkodzić wentylator. Więc delikatnie, jeżeli agregat jest nachylony w tamtą stronę, ja tutaj już nie chciałem walczyć, bo trzeba by było bardzo dużo podkładek gumowych albo podkładek tych metalowych podkładać, żeby to wypoziomować, a tak też jest dobrze, więc na to należy zwrócić uwagę. I teraz jakaś refleksja, przemyślenie, które mnie jeszcze naszło odnośnie tych zaślepek, które macie tutaj, popatrzcie, przyklejone i kraniku takiego do zrobienia odpływu jednym centralnym punktem, które macie przyklejone do zaworów kątowych od miedzi. Te zaślepki wkładamy sobie tutaj. I jeżeli chcielibyście coś takiego zrobić, żeby włożyć centralnie ten odpływ, na przykład w tym kierunku, bo to jest chyba najniższy, jak popatrzcie, to wyprofilowanie tej tacy jest najniższe. Tutaj moglibyście tutaj włożyć kranik, odprowadzić to do jakiejś jednej rury zbiorczej, czy do czegoś takiego. Z automatu trzeba włożyć w środku tutaj grzałkę, bo te agregaty nie są przystosowane do innego wypływu skroplin niż wypływ swobodny, czyli wszystkimi tymi otworami, które nie są zatkane. Jeżeli te otwory zatykacie, z automatu trzeba tutaj wrzucić grzałkę. I ostatnia uwaga odnośnie budowy fundamentu. Spoko, że ten fundament wygląda w miarę ładnie, jest solidny i tak dalej, ale jeżeli budujecie fundamenty, zwróćcie uwagę na to, żeby ten fundament był tutaj górą nieco cieńszy. Najlepiej, żeby on był kształt, powiedzmy, jeżeli chodzi o szerokość jego górą, to co jest nóżka tutaj od agregatu, może nieco szerszy o jakiś centymetr, 1,5 centymetra na każdą ze stron. Dlaczego? Ponieważ tak jak widzicie tutaj, ten wypływ skroplin wchodzi nam w światło właśnie tego fundamentu, tak samo jeżeli chodzi o tą stronę i ten wypływ boczny też wchodzi nam w światło tego
tego fundamentu. Lepiej to widać chyba tutaj, jakieś światełko nam się przebija. Już wiele fundamentów takich klienci wykonali. I na wielu fundamentach montowaliśmy pompę ciepła. Nic się z tym raczej nie dzieje. Nie ma problemu takiego, żeby to tutaj gdzieś zamarzało i blokowało odpływ skroplin, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. I w większości przypadków my montujemy 95%, 99% pomp ciepła na krawężnikach drogowych, które co? Na górze są zwężane. Nie wiem, tam jest 8-10 cm na górze. To spokojnie wystarcza i kształt tego krawężnika właśnie robi to, że on jest tam, nie blokuje tego przepływu ani z jednej, ani z drugiej strony, więc w sumie nawet wykonanie takiego fundamentu na zasadzie, że zrobilibyście jakąś podbudowę, taką ławę fundamentową, jak jest tutaj na samym dole, na to położyli krawężnik 30 cm drogowy, połówka krawężnika tak naprawdę Wam wystarczy, czyli 50 cm od domu do mnie i spokojnie na takim krawężniku jesteście w stanie też postawić agregat i odpływ skropni będzie mniej, że tak powiem, zablokowany, mniej będzie wadził niż w tym przypadku. To są wszystkie moje przemyślenia. Teraz lecimy sobie do środka, będziemy montować koryto i układać instalację. Instalacja jest już zrobiona, wrzucona w koryto. Pojechaliśmy tak, czyli do góry, po suficie w dół i za boilerem, przewodami freonowymi i zasilaniem między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną, agregatem. Dlaczego tak, a nie wiem, gdzieś dookoła? No bo byśmy napotkali chociażby tamto koryto i to było najmniej ingerujące w to pomieszczenie. Chociaż przejście przewodami nad tym korytem, wygięcie tego wszystkiego w tym miejscu nie było zbyt proste. Nieważne, udało się. Jeszcze dodatkowo wrzuciliśmy tutaj kabel, o który klient nas prosił. Ta instalacja wygląda tak. Spoko rozwiązanie, jeżeli chodzi o te koryta. Koryta są pokryte folią, tak jak widzicie, tą niebieską i tą folię zostawiamy, bo jeszcze to jest pomieszczenie niepomalowane, więc klient dopiero ściągnie sobie tą folię na sam koniec. Jeżeli chodzi o to, co jest tutaj wokół boilera, nie pamiętam, pokazywałem im? Nie pokazywałem. Dzisiaj im chyba nie pokazywałem. Generalnie wszystko już zostało pokończone. Jeżeli chodzi o cyrkulację, jeszcze będzie inwestor pewnie jakieś gniazdko sobie tutaj robił i dokładał choćby czasówkę, żeby ta cyrkulacja była bardziej inteligentnie załączana i żeby ona nie chodziła non-stop, bo wychładza nam bardzo wtedy wodę. Cała ta instalacja cyrkulacji robi jako odbiornik ciepła, jako jeden wielki grzejnik, czy tam podłogówka, w zależności gdzie ona jest poprowadzona. No i generalnie mam bardzo duże straty ciepła, wysokiego parametru. Dlaczego? Bo pompą ciepła wodę musimy, jeżeli chcemy nagrzać wodę, to musimy wodę, którą wpuszczamy do wężownicy grzać w końcu cyklu pracy do 45, 50 albo nawet ponad 50 stopni, w zależności jaką wodę sobie nastawicie, jaką temperaturę wody sobie nastawicie. Jeszcze wpadło tutaj połączenie wężownic górnej i dolnej. Jest to połączenie wykonane w systemie GEBO. Już wyniosłeś, Mariuszek, czy nie wyniosłeś? Talerzyk tutaj po lewej stronie na autolinach. Na autolinach. Taką rurą jest to wykonane. Jest to taka rura z nierdzewki karbowana, która pamięta kształt, łatwo się ją wygina, zarabia się tutaj na końcu przyłącza takie nakrętki i robi to też jako półśrubunek do szczelnia się na takiej uszczelce fibrowej. Wygląda to tak. Co jeszcze z ważnych rzeczy? Warto sobie przed zrobieniem kielichów wrzucić na przewody freonowe izolację kauczukową, po to, że jeżeli potrzebujecie zrobić potem test szczelności, na przykład po roku czasu, sprawdzić, czy nic się nie stało z tymi przyłączami freonowymi, ściągacie to, psikacie sobie pianką, jak pompa pracuje, podsuwacie potem do góry, gra i buczy. Jeżeli chodzi o teraz instalację zasilania, jest ona doprowadzona przez klienta tutaj kablem, jak się okazało potem pożarniczym. Kabel naprawdę można lać wszystkich tym kablem, bo jest tak twardy i niewdzięczny w układaniu, że szok. Co jeszcze z doprowadzeń, które tutaj mamy do pompy ciepła, żeby to wszystko pospinać, zanim to omówię. Mamy czujnik temperatury do boilera, jeżeli macie instalację wyposażoną w boiler, zostało to tutaj poprowadzone. Tutaj mamy jeszcze kabel od jednostki zewnętrznej, zostało to wszystko tutaj pospinane, wpięte przelotkami. Jeszcze kabelek został doprowadzony od zaworu trójdrogowego, który przełącza nam między CO a CW.
To, co tutaj jest zrobione, te pętelki, jest to nieprzypadkowe. Ten kabel tylko tak szło ułożyć. Normalnie ułożyłbym to w płaszczyźnie poziomej, ale jest on naprawdę bardzo niewdzięczny do wyginania. Po co nam zostawienie tutaj dłuższej ilości kabla? Po to, że jeżeli będziecie się chcieli dostać potem do środka, to po co się dostawać do środka? Bo tam tutaj mamy naczynie przeponowe i jest tutaj wentylek i trzeba sprawdzać okresowo ciśnienie, jakie tutaj jest. My jeszcze mamy ciśnienie w naczyniu tym kompensującym rozszerzalność wody w układzie mamy nieustawione. Należy je ustawić gdzieś około 2,3 niżej niż ciśnienie robocze w instalacji. Dla domu parterowego gdzieś przyjmujemy ciśnienie robocze w okolicach 1 bara, czy 1,2 bara. Dla domu piętrowego, takiego standardowego, będzie to w granicach 1,5 bara, więc wtedy w tym naczynku będziemy mieli 1,3 czy tam 1,2 po to, żeby ono częściowo też było wypełnione wodą. Jeżeli byście tego nie wyregulowali, ciśnienie by było za niskie, mogłoby Wam wywalać tym zaworem bezpieczeństwa. Jeżeli ciśnienie by było za wysokie, na przykład tutaj byłoby ciśnienie wstępne rzędu 2-4 bary, to wtedy woda jeżeli byłoby, dobry przykład, 4 bary mielibyśmy po stronie gazowej, tam jest taka poduszka, membrana, która ma się uginać. Jeżeli byśmy mieli 4 bary, a tutaj jest zawór, który otwiera się przy 2,5-3 barach, powinien zadziałać, to wtedy nagrzejecie wodę, ta woda nie będzie gdzie miała się, jeżeli nie macie dodatkowego naczynia przeponowego w instalacji, nie będzie się miała gdzie podziać, ten zawór się po prostu otworzy, bo nie ugnie nam się membrana i cała woda Wam po prostu tutaj wyleci. Potem jak temperatura w CO spadnie, to się okaże, że ciśnienie Wam też spadnie tutaj na zegarze i może się nawet pompa obiegowa zapowietrzyć. Jeżeli chodzi o rozkręcenie ogólnie jednostki wewnętrznej do tych wszystkich prac, to żeby ściągnąć maskownicę, macie tutaj raz, dwie śrubki, potem macie tutaj 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. Dostajecie się wtedy do elektroniki, którą zaraz Wam omówię, i żeby rozkręcić do tej części hydraulicznej, żeby ustawić to ciśnienie wstępne w pompie, trzeba odkręcić tą śrubkę i na górze mamy raz i 2 śrubki i wtedy jesteście w stanie odchylić. Jak sobie to zrobicie elastyczne, jesteście w stanie odchylić, dostać się tam do środka. Generalnie dostać się do środka raczej będziecie potrzebowali tylko po to, żeby właśnie ustawić to ciśnienie wstępne i potem je po roku czasu skontrolować. Ważne, żeby to robić kiedy macie spuszczone ciśnienie z pompy ciepła, czyli odcinacie sobie zaworami, tak jak my zrobiliśmy, spuszczacie całą wodę chociażby tym zaworem bezpieczeństwa. Wtedy jesteście w stanie wyczyścić filtr i jesteście w stanie sprawdzić to naczynie przeponowe, które tam jest w środku. Jeżeli chodzi o przyłącza elektryczne, które tutaj mamy, w to miejsce podpinamy kabel, komunikację i zasilanie między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. Ogólnie całym zasilaniem zarówno do obwodu sprężarki, jak i do obwodu grzałki dojeżdżamy w to miejsce. W naszym przypadku akurat dojechaliśmy jednym kablem, bo taki kabel tutaj klient dostarczył, 4-żyłowy. Mamy w nim uziemienie, mamy w nim N-kę, ten szary przewód. N-ka musiała zostać zmostkowana do drugiego zasilania, do zasilania grzałki. Pierwsze zasilanie to jest zasilanie sprężarki i mamy też tutaj 2 fazy. Brązowy, pierwsza faza podciągnięta z rozdzielki i czarny, druga faza podciągnięta z rozdzielki do zasilania grzałki. Tak to mniej więcej wygląda. Jakie przekroje przewodów? Akurat tutaj by wystarczyło, jeżeli by był podwójny kabel doprowadzony, 2 osobne kable do zasilania pierwszego, do zasilania drugiego. Wystarczyłby nam kabel 3 razy 2,5 mm² na zasilanie pierwsze i taki sam kabel na zasilanie drugie. Jeżeli chodzi o kable połączeniowe między jednostkami, to jest też 5 razy. Wystarczyłby 4 razy 2,5 mm². Najbardziej rozpowszechnionym kablem jednak jest 5 razy 2,5 mm². Jak widzicie, jedna żyła jest obcięta, bo jej po prostu nie wykorzystujemy. I tak to mniej więcej wygląda. Z rzeczy, które tutaj mamy podpięte w naszej prostej instalacji, to jest jeszcze zawór przełączający. Jest on podpięty
Tutaj na stałe, już Wam tłumaczyłem to wczoraj, na stałe musimy mu podać N i musimy mu podać L. I akurat w naszym przypadku tutaj mamy 3-way valve, czyli zawór 3-drogowy i musimy się podpiąć pod opon, żeby on działał nam w takiej konfiguracji jak mamy, czyli tym wyjściem grzał boiler, tym wyjściem grzał centralne ogrzewanie. Ostatnie co jest podpięte to jest w miejsce tank sensor, czyli to co macie tutaj, to jest ten kabel, 2 żyły, to jest czujnik temperatury, który został zlokalizowany w boilerze wpięty tutaj. Ważne, żeby ten czujnik włożyć tak, żeby ten czujnik Wam przypadkowo nie wypadł. Jak widzicie, po zielonej diodzie mamy już napięcie. Sprawdziliśmy sobie, czy mamy 230 tu, czy mamy 230 tu i czy nie mamy na przykład podanych 2 faz. O, w każdym razie jest wszystko działa. Odkręciłem sobie jeszcze odpowietrznik, bo tutaj mieliśmy zakręcony odpowietrznik, słyszycie go? Wylatuje nam powietrze i jeżeli będziecie odpowietrzać instalację, jeżeli będziecie uruchamiać ogólnie urządzenie, warto go odkręcić, ale potem jak już odpowietrzycie urządzenie, zakręćcie sobie ten odpowietrznik, bo lubi z niego kapać woda i będzie Wam woda stąd wyciekać. Nie powiedziałem Wam jeszcze o tym, jeżeli chodzi odnośnie tutaj przyłączy elektrycznych, że w urządzeniu, popatrzcie, mamy zarówno dla obiegu, dla zasilania pierwszego, jak i dla zasilania drugiego mamy już różnicówkę. Więc jeśli będziecie wykonywali skrzynkę bezpieczników do takiego urządzenia albo będziecie wrzucać jakieś zabezpieczenia do głównej tablicy rozdzielczej dedykowane do pompy ciepła, nie musicie już tam wrzucać różnicówki. Wystarczy, że zrobicie zabezpieczenia nadprądowe. A teraz co sobie zrobimy? Zrobimy sobie tutaj konfigurację. Konfigurację sobie zrobimy. Poczekajcie. I lecimy z ustawieniami. Musimy mieć wyłączoną pompę. Widzicie, mruga nam tutaj wszystko. Lecimy sobie, wybieramy nasz ukochany język. Polish Pan. 24 godziny. Wiemy jaką mamy godzinę i datę? Bardzo późno. 15:12. 26 stycznia. Mogłem w drugą stronę, ale to nie jest dla prostych ludzi. 16 ile? 15:20. 15:12. 15:12. Taki mamy piękny czas. Ok. I lecimy sobie do ustawień instalatora i będziemy psuć pompę. Potwierdzamy. System, podłączenie. Wszystko przeklikamy sobie. Nie jest podłączona opcjonalna płyta główna. Mamy tutaj najprostsze, co możemy mieć. Temperatura wody, ponieważ będziemy działać tylko na krzywej grzewczej. Wydajność grzałki 3 kW. Nie mamy tutaj nic innego. Antyzamrażanie można zostawić. Czyli to jest taka funkcja, która nam aktywuje ewentualnie obieg wody, jeżeli temperatura spadnie wewnątrz. Podłączenie zbiornika. Czyli czy mamy zbiornik z ciepłą wodą użytkową. Pojemność jest zmienna lub standard. Teraz widzicie dokładnie, co to oznacza na ekranie. Zmienna, z tego co kojarzę, to było odnośnie lekkiej oszczędności wody. Jeżeli damy standard, to wtedy będzie woda szybko grzana. Dajemy standard. Grzałka zbiornika jest wewnętrzna, czyli będziemy używać grzałki wbudowanej w Hydrobox, bo nie mamy tutaj żadnej grzałki wkręconej. Grzałka ta z kroplin przeklikamy, ale jest nie. Alternatywny czujnik temperatury nie. Czyli czy mamy na zewnątrz, jeżeli byśmy mieli pompę od południa, świeciłoby po niej słońce, to czy mamy od wschodu zainstalowany alternatywny czujnik temperatury. Połączenie biwalentne, czyli czy mamy drugie źródło ciepła, nie. Przełącznik zewnętrzny, nie. Czynnik obiegu, wodę mamy tutaj wlaną. Do wody dodaliśmy tylko inhibitory korozji. Wymuś pracę grzałki ręcznie. Czyli jeżeli będzie bodajże błąd jakiś, to wtedy dobrze kojarzę, Maryszek? Jeżeli by był błąd, ten wymuś pracy grzałki, to jest, że nie zrobi się to automatycznie, tylko że będziemy musieli to zrobić ręcznie. Tak.
Tak. Wymuś odstrzelanie ręcznie, jest dokładnie analogiczna sytuacja. Sygnał odstrzelania nie mamy. Szybkość pompy obiegowej, działamy na delcie temperatur, czyli różnicy między zasilaniem a powrotem. I tak byśmy to zostawili. Jeżeli damy maksymalna wydajność, to ustawiamy wydajność, z jaką mam pracować, i pompa obiegowa będzie pracowała ze stałą wydajnością wtedy. I tu mamy wszystko. Lecimy do ustawienia działania, grzanie. Nastawienia temperatury, krzywa grzania. Powiem szczerze tak, krzywa kompensacji, możemy tutaj zrobić jakąś krzywą kompensacji taką łagodniejszą, bo mamy tutaj rozruch tak naprawdę instalacji. Budowlańcy chcą, żeby tutaj było grzane, ale niekoniecznie, żeby to było 20 parę stopni w środku. Więc 30 stopni przy minus 20, tego parametru minus 20 jeszcze nie ustawiłem, i powiedzmy, że 20 stopni przy plus 15. Lecimy sobie, ustawiamy minus 20 i powiedzmy OK. Jeszcze raz wejdę, bo za szybko to zrobiłem. Czyli mam tak, 30 stopni ustawione przy minus 20, taką temperaturę będziemy wyrzucać na centralne ogrzewanie, i 20 stopni przy plus 15. I jak widzicie, w całym zakresie mamy wtedy krzywą. Jeżeli tutaj byśmy ustawili nie minus 20, tylko na przykład minus 10, to od plus 15 do minus 10 wtedy by się nam regulowała ta temperatura, a od tej nastawionej granicznej niskiej temperatury temperatura już by była stała w kierunku minusa, czyli od minus 10 na przykład mielibyśmy, jeżeli mamy 30 stopni, cały czas 30 stopni wypuszczamy i musimy nacisnąć Enter, a nie wstecz. Jak naciśniemy Enter, to potwierdzimy to. Temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania, to jest bardzo ważny też parametr. Ustawimy tutaj, żeby grzanie nam się wyłączało. Powiedzmy, że przy 15 stopniach, jest to nowy budynek. Delta na grzaniu 5 stopni, jest to standard, dobrze wtedy działa. Nieważne, czy macie podłogówkę, czy macie grzejniki. Grzałka, włączenie, wyłączenie. Kiedy ma się nam załączyć? Przyjmijmy, że grzałka nam się może aktywować, ale to jest może, a nie musi, od minus 5. Jeżeli pompa nie daje radę przez 30 minut. I następne, jeżeli jesteśmy 4 stopnie do krzywej grzewczej i na początek nie warto tego przestawiać, i skończy nam grzałka dogrzewanie, jeżeli będziemy od 2 stopnie do krzywej grzewczej, albo ewentualnie jeżeli byśmy mieli prostą, to 2 stopnie do prostej, którą nastawiliśmy. Enter i tyle. Jedziemy do zbiornika. Maksymalny czas działania CO. Ustawiamy tutaj godzinę. To nie jest ile ma działać centralne ogrzewanie, tylko ile może działać centralne ogrzewanie od włączenia się ciepłej wody użytkowej. De facto robi nam to przerwę między kolejnymi zgłoszeniami. Na przykład zasobnik zgłasza Wam, że potrzebuje wygrzewać wodę, wygrzał wodę, przełączył się w tryb CO. Urządzenie działa przez powiedzmy godzinę czasu, czy działa przez 2 godziny czasu w trybie grzania centralnego ogrzewania. Okazało się, że był duży pobór wody, znowu spadła temperatura, no i urządzenie, jeżeli byśmy tutaj na przykład nastawili maksymalny czas działania CO 3 godziny, to wtedy ono nam jeszcze nie wystartuje. Dla podłogówki optymalne jest godzina, jeżeli chodzi o grzejniki optymalne jest pół godziny. Maksymalny czas działania CWU i tutaj ustawmy sobie godzinę i tutaj powiedzmy jest to 1:1, czyli ile czasu jest priorytet ciepłej wody i po jakim czasie przejdzie nam ewentualnie na grzanie centralnego ogrzewania. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika, dajmy sobie 5 stopni, czyli delta. Jeżeli mamy ustawioną temperaturę 45 stopni w zasobniku, to jak spadnie do 40, włączy nam się ponowne grzanie ciepłej wody użytkowej. Jeżeli chodzi o dezynfekcję termiczną, szczerze nie potrzebujemy dezynfekcji termicznej. Czy on to zapamiętał? Nie zapamiętał, więc musimy wejść, akceptować
I teraz macie wszędzie od prawej do lewej, że tej dezynfekcji nie ma. Przy normalnym użytkowaniu, jeżeli użytkujecie zbiornik przynajmniej raz w tygodniu, to wszystko będzie normalnie działać. Czy tutaj przeklikałem wszystko, więc lecimy sobie do ustawień serwisowych. Maksymalna prędkość pompy obiegowej, lecimy w prawo i odpowietrzanie. I robimy sobie proces odpowietrzania. Au! I ogólnie pompa Wam się odpala najpierw w trybie CO, a potem odpali Wam się w trybie ciepłej wody użytkowej i będzie próbowała odpowietrzyć tą otóż wężownicę. I co my tam mamy teraz? 44, gdzieś około 44 litrów na minutę, więc przepływ jak najbardziej bardzo, ale to bardzo dobry. A pompa, powiem szczerze, ma co grzać. Teraz jej odsadzenie od ściany jest dość pokaźne. Widzę, że Mariusz zapianował na świeżo przewody, no i widzicie, że są one zrobione ze spadem w tym kierunku. Dodatkowo, jeżeli chodzi o izolację, jaka tutaj została wykonana, to na te przewody białe, które tutaj widzicie, została jeszcze narzucona dodatkowa izolacja po to, żeby zabezpieczyć je jeszcze przed utratą ciepła. I to, co tutaj widzicie na zewnątrz, to srebrne, to jest taśma aluminiowa, może być ona zbrojona, może być niezbrojona. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie przewodów, bo zabezpieczamy je termicznie i zabezpieczamy przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi, które mogłyby wpływać na te przewody. Jeżeli chodzi jeszcze o jak się zachowuje pompa po uruchomieniu, to jest normalny objaw. Mamy temperaturkę na zewnątrz 2 stopnie. Pompa zaladza nam się najpierw właśnie w takie drobne białe paski. Problem by był na przykład z jakąś, nie wiem, albo z dozowaniem czynnika, albo z ilością czynnika. Jeżeli byście mieli tak, że macie takie szerokie pasy, zalodzone czysty wymiennik, zalodzony wymiennik, albo macie cały czas skute lodem cały dół, a góra w ogóle się nie zaladza. To, co tutaj widzimy, to jest normalne. Pompa już pracuje jakieś 20 minut, odkąd ją ponownie załączyliśmy, bo jeszcze było tam tłumaczenie klientowi, jak ją wysterować. I no teraz będzie się stopniowo po prostu zaladzać. Powinna się potem cały ten wymiennik pokryć szronem i to też jest w zależności, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność na zewnątrz. Jeżeli będziemy mieli temperaturę w okolicach powiedzmy od 6-8 stopni w górę, normalne, że ten wymiennik nie będzie się zaladzał. Dlaczego? Ponieważ temperatura powierzchni tego wymiennika nie będzie spadać poniżej zera, a jak wiemy, kiedy się zaladza? Kiedy właśnie woda się krystalizuje. Jeżeli mamy plus 2 stopnie, to możemy spodziewać się tego, że gdzieś tutaj na wylocie mamy temperaturę w okolicach 5 stopni mniej, czyli pompa nam dmucha jakimś -3. Ale nie to miało być. Miało być co? Test głośności. Przeskok albo gleba. Może przeskok. Teraz to jest jakieś 5 metrów. Jakieś 10 metrów. Myślę, że bardziej teraz to już tego klekota słychać. Dobrze, kochani, to jest tyle, co chciałem Wam pokazać w filmie. Mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe. To po pierwsze, że Wam się podobało. Jeżeli czegoś zabrakło, to jak zwykle, co Wam mogę powiedzieć, walcie w sekcję komentarzy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, uważacie, że te treści, które Wam właśnie sprzedałem, były bardzo dobre, to subskrybujcie, bo będzie dużo więcej treści na kanale w tym roku, tak planuję, odnośnie pomp ciepła, odnośnie klimatyzacji, odnośnie jakichś wywiadów, myślę, z ciekawymi osobami. Więc cześć czołem, trzymajcie się, do następnego, cześć.